Hej, tu Sasia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na majową kosmetyczkę miesiąca. Ponownie zmieniłam troszeczkę formułę odcinka, dlatego jestem jeszcze bez makijażu, ponieważ postanowiłam malować się razem z Wami, więc robimy sobie wspólnie pielęgnację i makijaż i będę w trakcie właśnie malowania się wybierała jakieś produkty do kosmetyczki miesiąca. No i w międzyczasie zrobimy sobie również krótkie podsumowanie kosmetyczki kwietnia. Tu mam wszystkie produkty z kosmetyczki kwietnia, także zaczynamy. Słuchajcie, zacznę sobie od nakładania pielęgnacji, bo umyłam twarz i jeszcze nic nie nakładałam i bardzo pragnę nałożyć jakąś pielęgnację, więc zacznę sobie od kremu pod oczy. Ostatnio, kilka dni temu zużyłam sobie krem pod oczy z dr Ireny Eris, ten Circology, i powiem Wam, że nie wiem, dla mnie taki trochę przeciętny ten krem, ale może było to związane z tym, że używałam w tym czasie retinolu, więc ta okolica pod okiem była bardziej sucha. Nie wiem, nie było szału. Teraz otworzyłam sobie krem aktywnie rewitalizujący pod oczy z Basic Love. No i powiem Wam, że czuję ulgę po prostu. Jest mega przyjemny. Przejdę sobie do serum i będę używała serum ujędrniającego z Basic Love z peptydem miedziowym. Na całą twarz. O, jak mi się chciało już pokremować twarz. W kwestii kremów to ja używam nazamiennie bądź łącznie. Albo prebiotyczny krem wyciszający, który nie ma SPF, albo SPF z holika, albo oba. Dzisiaj użyję obu, bo czuję, że potrzebuję nawilżenia. Jakby sam solo ten mi aż tak nie przynosi takiej ulgi, jak nałożę jeszcze najpierw wcześniej inny krem. Więc najpierw ten, a potem holika. To, co jest zawsze u mnie w łazience, to również błyszczyko balsam z Glam Shopu. On jest z tej kolekcji... jak się nazywała ta kolekcja? Złota Era, o, ze Złotej Ery. No i właśnie on mi służy jako taki balsam nawilżający na usta, więc ja go trzymam właśnie zawsze w łazience i się smaruję jak balsamem do ust. W międzyczasie, jak wchłaniają mi się te wszystkie kremy, to powiem Wam o moich hitach miesiąca marca. Tutaj mam wszystkie kosmetyki, które testowałam w marcu, które były w kosmetyczce marca, i nie będę recenzowała wszystkich, bo będę się powtarzać. Niektóre produkty są już tutaj po raz kolejny w tej kosmetyczce, niektóre testowałam w innych odcinkach, więc trochę bez sensu o każdym z osobna mówić moim zdaniem. Więc powiem Wam o takich moich hitach tego miesiąca. Pierwszym z nich będą puszki z Glam Shopu, które znam i lubię i używałam już wcześniej, więc to są po prostu kolejne sztuki tych puszków, ale ja bardzo często ich używam, bardzo często po nie sięgam, bardzo je lubię, są mięciutkie, fajne, łatwo się je myje, można też wrzucić do pralki, chociaż tego nie robiłam, ale wiem, że można i są mega przyjemnym produktem, żeby zabrać ze sobą, żeby mieć do aplikacji podkładu, pudru, jakichś kremowych produktów. Naprawdę fajna rzecz. Tutaj w szczególności polubiłam się z tym maluszkiem, bo jest taki właśnie fajny, wiecie, do korektorka, jakiś takich, wiecie, dokładnego, no po prostu jest bardziej precyzyjny. Kolejnym moim hitem, który mnie mega zaskoczył, jest to serum Rococo z Glam Shopu. To jest serum do twarzy i okolic oczu, takie nawilżające. Jestem mega zaskoczona tym, jak przyjemnie działa, jak fajnie koi skórę, jak dobrze ją nawilża, fajnie przygotowuje pod makijaż. Makijaż pod nim się nie ślizga, nie waży, nic się z nim nie dzieje, więc jest fajną też nawilżającą bazą pod makijaż. Powiem Wam, że jeżeli będziecie robili jakieś zakupy na Glam Shopie albo korzystali z jakiejś promocji, coś takiego, uważam, że warto sobie wrzucić do koszyka i przetestować, bo jest to produkt pielęgnacyjny, ale mega przyjemny, leciutki, ale fajnie nawilżający. No powiem Wam, że chyba sobie nawet nałożę. Nie wiem, czy nałożenie na SPF ma jakiś sens, ale jest mega przyjemny. Więc skoro już go sobie użyłam, to wrzucam go sobie również do kosmetyczki maja. Kolejnym hitem okazały się być te kredki. Używałam je już wcześniej, ale tak poużywałam ich sobie w tym miesiącu troszeczkę więcej. No i są świetne, bo mają z jednej strony bardzo cieniutką, wysuwaną kredeczkę, a z drugiej strony szczoteczkę do wyczesania brwi. I mają przepiękne odcienie, są mega precyzyjne, no bardzo przyjemne kredki, także bardzo Wam polecam. No z hitowych rzeczy to oczywiście moja ukochana paletka Italian Spritz, która nie jest odkryciem tego miesiąca, ale wciąż ją uwielbiam i mega przyjemnie mi się jej używa. No i bardzo polubiłam się z tą słodko-kwaśną. No to jest po prostu, to jest moja bajka. Ja kocham, wiecie, jakieś takie niebieskości, zielenie, róże, jakieś takie odcienie szalone.
Ten jest też bardzo zaskakujący, odcień Rokoko. Bardzo przyjemnie mi się jej używało, bardzo często po nią sięgałam, w szczególności po tego neonka. Nawet widzieliście w ostatnim odcinku z trendami ten makijaż z tym użyciem tego cienia, więc no jest super. Jest moim hiciorkiem tego miesiąca, zdecydowanie. Tą paletką nagrałam odcinek, więc niedługo pojawi się na kanale. No i co? I jeszcze ten eyeliner Bellina, właśnie w szczególności ten konkretny odcień, bardzo często go używałam. Słuchajcie, jak na szybko musiałam zrobić makijaż, żeby, nie wiem, jechać na zakupy gdzieś tam, to po prostu, wiecie, trochę podkładu, rzęsy i jakieś tam fiku-miku tym eyelinerem. No jest taki śliczny ten kolor, że można, wiecie, i na linię wodną, i wewnętrzny kącik, i gdzieś tutaj na nieruchome powiece, i klasyczną kreskę wzdłuż linii rzęs. No po prostu można tak się nim bawić, a jest taki śliczny ten odcień. I love it. Chciałam bardzo poużywać sobie w tym miesiącu tego podkładu i słuchajcie, okazało się, że jest już przeterminowany. Masakra, bo jest go naprawdę jeszcze sporo, nie wiem, gdzieś z tyle, także mega dużo tego podkładu mi się zmarnowało. No ale miałam świadomość, że już jest, termin ważności się zbliża, ale użyłam go ze 3 razy i prawie za każdym razem miałam takie poczucie takiego pieczenia po zmyciu tego podkładu, jakieś takie lekkie zaczerwienienie, coś... No czułam, że coś jest nie tak, więc po prostu niestety, ale musiałam go odłożyć. Będzie niestety szedł do utylizacji, ale jeżeli macie skórę dojrzałą, suchą, lubicie lekkie krycie, takie po prostu, żeby tylko delikatnie wyrównać kolor cery i porządne nawilżenie, takie wiecie, świetliste, no to jest zarąbisty, bo on się pięknie utrzymuje, jest bardzo długotrwały, nawet na mojej tłustej skórze ładnie się utrzymywał, bez ważenia i bez niczego takiego. No i piękne, nawilżające wykończenie, więc bardzo Wam polecam ten podkład. No i przechodzimy teraz do makijażu i do kosmetyczki Maja. I nie mam w tym miesiącu praktycznie żadnych nowości z wyjątkiem podkładów. I to, co chciałabym na pewno przetestować dzisiaj sobie, to są te podkłady Better Than Perfect. Mega polecane i przez Was, i widziałam ich dużo w internecie, więc zakupiłam sobie kilka odcieni. Użyłam ich raz i chciałabym dzisiaj użyć sobie po raz drugi. Użyję sobie odcienia 03 Light Beige. Użyję sobie pędzelka z Jessup 103 Define Buffer i to ma być nawilżająco kryjący, komfortowy podkład z formułą No Transfer, czyli taką odporną na ścieranie, długo utrzymującą się. I tutaj faktycznie nawilżające wykończenie zauważyłam przy tym podkładzie, ale z tym kryciem to bym się kłóciła. Będę również w tym miesiącu używać sobie podkładów L'Oréal True Match. Dostałam je wczoraj w przesyłce PR-owej, a jakiś czas temu mi się skończyły te podkłady, bo ja bardzo, bardzo lubię je, więc będę w tym miesiącu również sobie testować, bo mam nowy odcień, chcę sprawdzić, czy będzie lepszy od tego, co miałam, czy gorszy, bo ja wcześniej używałam właśnie 2N, teraz dostałam 1,5N. Skończył mi się Zoom, więc przybliżam się do Was fizycznie. Tak się prezentuje podkład na skórze. Uważam, że ładnie wygląda. Nie ma tego efektu jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś mąki, jakiegoś ciasta na twarzy. Jest efekt takiej drugiej skóry, może nie aż tak w 100% minimalnie, oczywiście go widać, ale wygląda bardzo ładnie. Natomiast kłóciłabym się w kwestii krycia. Pewnie może jakby gąbeczką go dobudowywać, to byłoby mocniejsze, ale uważam, że to jest raczej krycie lekkie do średniego niż średnie do mocnego, tak bym to określiła. Niemniej naprawdę, naprawdę ładne. Użyję sobie tych dwóch korektorów. Oba są z Han, to jest Radiant Splendor i Camouflage Concealer. Ostatnio go używałam i mówiłam Wam, że jakoś tak sucho wypada, ale właśnie może to była kwestia tego, że używałam retinolu. Teraz użyję sobie Radiant Splendor. On ma odcień taki brzoskwiniowy, to jest 03 Nectarine i użyję go jako taka baza pod klasyczny korektor. No i użyję sobie na wierzch troszeczkę tego kamuflującego. Tutaj głównie te wewnętrzne kąciki i tylko troszkę tu. I w ogóle wziąłam taki kujący pędzel, to jest mega stary pędzel. To sobie wklepię troszkę paluszkiem. Ten korektor ma całkiem ładne krycie, ale właśnie trzeba uważać z jego ilością, bo jak nałożymy go więcej tutaj, gdzie mamy zmarszczki, to on się po prostu będzie zbierał. Przejdę sobie do brwi i użyję moich produktów z Project Pen. Tutaj nie będę nic nowego testować, sprawdzać, więc użyję sobie trochę żelu z Claresy, True Glue, no i troszkę moich cieni z Hean.
brwi zrobione, przechodzę do pudru. Dawno nie używałam tego pudru rozświetlającego od dr Ireny Eris, więc tak pomyślałam, żeby dla odmiany użyć sobie dzisiaj tego. No i właśnie może sięgnę sobie po puszek ten z Glam Shopu. I ja sobie pudruję delikatnie całą twarz. Ten puder nie jest taki typowo rozświetlający z takimi, wiecie, z takim efektem perły czy czegoś takiego, więc można spokojnie na całą twarz go nakładać. Przechodzimy do makijażu policzków i ja przygotowałam sobie jako bronzer paletkę Oriental. Słyszałam, że ma wyjść kilka nowości z Glam Shopu i ten bronzer właśnie jako taki pojedynczy bronzer, osobny, nie w palecie, więc tak pomyślałam, że właśnie, żeby sobie przypomnieć, jaki on jest fajny, bo pamiętam, że lubiłam bardzo ten bronzer. I użyję takiego wielkiego pędzla, też tak dla odmiany. On ma lekko satynowe wykończenie, ten bronzer, więc bardzo ładnie, naturalnie wygląda na policzku. Pędzelek, jak dobrze pamiętam, jest również z kolekcji Oriental, bo to jest ta sama kolekcja. Zobaczcie, bardzo ładnie wygląda, ma taki raczej ciepły odcień, ale taki jednak lekko orzechowy, że on nie idzie w pomarańcz, tylko w taki orzech. Bardzo ładny bronzer. I słuchajcie, mój ostatni hit, który nie trafił do kosmetyczki miesiąca, bo przesyłkę dostałam po prostu później niż nagrywałam odcinek, ale używałam tej paletki namiętnie. Jest to Viva z Glam Shopu. Piękna, piękna paletka. Uwielbiam ten róż, który wygląda tak pięknie, tak ożywiająco, coś pięknego. No i absolutnie hitowy rozświetlacz. Nawet napisałam do dziewczyn z Glam Shopu, żeby wypuścili po prostu osobno to rozświetlacze. Ten i ten, który był w paletce z bronzerami z tej kolekcji Złota Era. O ten. To jest tak wspaniała formuła i skrada również serca moich kursantek wszystkich, więc jest super. Użyję sobie też teraz tego różu i tego samego pędzla. Trochę duży, ale właśnie delikatnie powinnam dać radę. No zobaczcie tylko na to. Piękny jest. Normalnie. I bardzo lubię też go łączyć z bronzerem, czyli na przykład zamoczyć sobie pędzel w bronzerze i w tym różu, tak pomieszać i wtedy wychodzi taki piękny kolor. Piękny. No i użyję sobie tego rozświetlacza. On w dotyku jest taki troszkę kremowy, a troszkę suchy. I można śmiało nakładać go również na taką przypudrowaną już skórę. No jest wyjątkowa ta formuła. Nie podkreśla zmarszczek, nie podkreśla tekstury i wygląda tak miękko. Jedna z moich kursantek powiedziała tak pluszowo i to jest idealne określenie. Taki blask, ale welurowy blask. Ojej, coś pięknego. Mam łapy całe podrapane. Jeżeli będziecie widzieli jakieś takie podrapania, czy jakieś takie małe ranki skaleczenia, czy jakiś, nie wiem, brud pod paznokciem, to wczoraj przesadzałam moją agawę. Miałam taką dużą agawę w doniczce i wypuściła jakiś czas temu już kilka nowych takich babyków po bokach. No i już się po prostu tak ledwo mieściła w doniczce, więc po prostu ją przesadziłam. Chciałam te mniejsze powyjmować do oddzielnych doniczek. No i po prostu cała się poharatałam, bo ciężko było po prostu sobie poradzić z tą agawą. Nie raniąc po prostu palców i dłoni. O, zobaczcie ten policzek. I love it. Delikatnie pudruję sobie powieki resztką pudru, który mam tutaj na puszku i będę nakładać bazę. I ja standardowo Inglot Eyeshadow Keeper rozprowadzam w palcach i wklepuję. I na oczy wybrałam sobie taką mieszankę kolorów. To są wszystko cienie w płynie z Glam Shopu i tak mi się spodobało to połączenie kolorystyczne, że chyba sobie zrobimy właśnie takie kolorki. Zacznę sobie od fioletu, który nałożę w wewnętrzny kącik i sięgam sobie po pędzelek Money Brushes 14. I tutaj wyłożyłam sobie te kolory i wpracowuję we włókno pędzla. Chodzi o to, żeby nie nałożę sobie plamy koloru, bo po prostu będę miała później więcej roboty, jak sobie nałożę taki placek koloru i będę musiała walczyć z jego rozcieraniem. Po co walczyć? Nie? Skoro już mogę mieć wstępnie roztarty ten kosmetyk. Dzisiaj sobie z wami improwizuję. To też jest mega przyjemnym dla mnie procesem. Uwielbiam tak sobie usiąść i eksperymentować. Nawet miałam w planach w tym miesiącu nie wrzucać sobie żadnej paletki do kosmetyczki miesiąca. Mam potrzebę po prostu wyżyć się artystycznie, nie ograniczać się niczym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy coś będę potrzebowała do tego makijażu sobie dorzucić. Ale nawet jeżeli będę potrzebowała, to chciałabym się w tym miesiącu tak nie ograniczać mocno do palet czy do produktów do ust. Po prostu artysta potrzebuje swobody. Teraz użyję sobie tego odcienia truskawa. Ten nazywał się purpura, nie powiedziałam. Więc teraz truskawa. Wyczyściłam trochę pędzelek w ręczniczek i sięgam po truskawę,
którą nakładamy w zewnętrznym kąciku. To jest mocno pigmentowany kolor, z nim trzeba uważać. I druga strona. Najpierw troszkę wklepuję, a za chwilkę będę rozcierać. Na razie rozkładam sobie ten kolor. Tak jakbym tego chciała. Później biorę ręczniczek, troszkę czyszczę sobie włókna. I mogę przejść do rozcierania. Dzięki temu mam większą kontrolę, bo jakbym próbowała rozcierać pędzelkiem, na którym wciąż jest dużo produktu, no to po prostu bym cały czas go rozprzestrzeniała, a chcę mieć kontrolę nad tym, co robię. Dlatego fajnie jest właśnie sobie tak czyścić pędzelek w międzyczasie. Dokładam sobie tego koloru, jeszcze tutaj bliżej linii rzęs i sam zewnętrzny kącik. No i pomyślałam teraz o paletce magenta, aby użyć sobie tego różu tutaj na środek, chociaż miałam w planach użyć na środek tego pomarańczu, ale może jednak nie. Spróbujemy sobie, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I tak łączę sobie te dwa kolory, wklepując właśnie ten róż o nazwie róż. Drugim palcem rozklepuję sobie brzegi błysku, żeby ładnie połączyły mi się, wiecie, tutaj z kolorami. No, ładnie to wygląda, powiem Wam, podoba mi się. Wezmę jeszcze trochę różowego połysku i zaaplikuję sobie, ładny, ładny. Tak tutaj przy samych rzęsach i tak na samym środeczku, żeby jeszcze podbić blask. Oki smoki, teraz sięgam po pomarańcze. Mały kulkowy pędzelek, to jest Spectrum i KJH numer 18 i nakładam sobie tutaj w wewnętrznym kąciku dolnej powieki. Troszeczkę łączę sobie z górną powieką tutaj i rozcieram na zewnątrz. I teraz w zewnętrznej części ten fiolet. Pędzelek tylko wyczyściłam wcześniej w ręczniczek delikatnie, więc tutaj jest jakaś tam odrobinka tego koloru pomarańczowego jeszcze na nim, ale właśnie dzięki temu się tak fajnie to wszystko połączy. Wracam do różowego połysku, nakładam wewnętrzny kącik, pędzelek oczywiście wytarty w ręczniczek. Śliczny jest ten kolor, bardzo ładny. Biorę sobie jeszcze taką większą kuleczkę Money Brushes 08 i jeszcze raz tak wszystko tutaj u góry przecieram, żeby było ładnie roztarte, mięciutkie. Na linię wodną nakładam fioletową kredkę. To było z kolekcji Wrzosowisko, nie wiem czy jest jeszcze dostępna. I szukałam jakiegoś fioletu w moich cieniach, którymi mogłabym troszeczkę zintensyfikować sobie ten fiolet i dawno nie używałam Pastel Drip z Mexmo. I to jest świetne rozwiązanie. Pomieszam sobie te dwa kolory, czyli Just Purple i Lilac i troszkę dodam sobie intensywności. I z drugiej strony pędzelek, ten, którym rozcierałam sobie przed chwilą tutaj górną część powieki, czyli Money Brushes 08. Nałożę też troszkę tutaj i tutaj używam samego Lilaca, czyli tego jaśniejszego. Czyszczę pędzelek i sięgam po ten kolor. Ma brzydką nazwę, więc nie będę podawać. I gruntuję sobie mój pomarańcz. Róż zostawiam tak jak jest, ale delikatnie rozetrę go sobie tym odcieniem Aruba. Tym razem bardziej puszysty pędzelek, to jest z kolekcji Pokusa z Glam Shopu. Chodzi o to, żeby był lżejszy, mniej zbity. Żeby zrobił mi tylko taką chmureczkę. O, jest. Zaczynamy się lubić z tym lookiem. W sumie fajnie wyszło, bo dawno nie używałam tej paletki. Ona jest taka fajna na wiosnę. Zresztą nie tylko na wiosnę, ale wiecie, tak po prostu jak już się chce tych kolorków troszkę więcej, no to jest perfekt. I wyszło mi takie coś, takie oko z tego. Tuszujemy rzęsy i ja może użyję sobie Telescopic Lift od L'Oreal. Tu ładnie będą wyglądały takie, wiecie, właśnie długie, spektakularne rzęsy. Chociaż, tak jak mówiłam Wam wcześniej, ona mi się trochę odbija, ale może dzisiaj będzie miała dobry dzień. No i rzęsy wytuszowane, zostały mi już tylko usta, więc ściągnę sobie nadmiar tego balsamu i zacznę standardowo od konturówki Mleczna Czekolada z Glam Shopu. Tutaj w tym makijażu widzę, żeby raczej usta były delikatne, ale żeby je dopasować troszeczkę kolorem, użyję sobie błyszczyka z Claresy Sugar Powder w odcieniu Flamingo 01. On ma taki leciutko różowy kolor i ten błysk jest taki
delikatnie niebiesko-fioletowy, coś takiego, więc powinien mi tutaj pasować. Idealnie. I kochani, tak prezentuje się skończony makijaż kosmetykami z kosmetyczki Maja. Dajcie mi znać, czy któryś z tych produktów jakoś szczególnie Was interesuje. Czy mam się skupić na recenzji, na testowaniu jakiegoś konkretnego z tych produktów. Pomyślałam jeszcze tylko, aby dorzucić do tej kosmetyczki produkt, którego jeszcze nie użyłam dzisiaj, ale jest to u mnie nowość i jest to paletka Niezłe Ziółko z Glam Shopu, taka w takich zgaszonych zieleniach. Jeszcze jej nie używałam, nie dotykałam, nie macałam, ale właśnie fajnie by było w końcu się za nią zabrać, więc w tym miesiącu dorzucam sobie jeszcze tą paletkę. Także tutaj możecie zobaczyć sobie podgląd, jak prezentuje się moja kosmetyczka Maja, jakie produkty się w niej znajdują, więc dajcie mi znać, co Was interesuje najbardziej. No i dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał, ten format, jak Wam się podobał. No i jak się Wam podobał mój dzisiejszy, szalony, kolorowy makijaż. Nie taki szalony, ale na pewno kolorowy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.